wal! O kurwa, stary, co ci jest? Kolejka? Nie, stoję, ścianę podpieram, sprawdzam, czy pion trzyma. Mama w środku, tak? Twoja córa na bóstwo się robi. A ty na jedynkę czy na dłuższe posiedzenie na tronie? Numero uno. Ale zaraz naszczam do doniczki. Jezus, no znowu kolejka. To kto tam jest w łazience niby? Pan Rysiu? Dzień dobry. No weź załóż jakieś gacie albo coś, no. Ręcznik kąpielowy, no bo ten, co wziąłeś, to jest przecież do rąk, no. Bieram. Rysiu zamieszka z nami. No. Co chcecie na śniadanie? Jajecznicę? Czy jaja sadzone? Babcia to się chyba z Ryszkiem krótko zna. Tak ze 3 tygodnie. A w moim wieku to szkoda marnować czasu. Czyli państwa zdaniem, to znaczy obdukcja wykazała, że chłopak został zgwałcony? To nastolatek. Kontakty seksualne w tym wieku to obecnie nic nadzwyczajnego. Ale tu wygląda na to, że ten kontakt nie miał charakteru dobrowolnego. Ten chłopak ma liczne ślady pobicia. Ale grał w piłkę. Może to od tego? To nie są świeże ślady. Stąd wniosek, że ta przemoc może się powtarzać. Seksualna również. A ile on ma lat? 15. Możecie spróbować teraz z nim porozmawiać, ale wątpię, czy coś powie. Tutaj do nikogo się jeszcze nie odezwał. To też zresztą świadczy o przebytej traumie. Dziękuję. Dziękuję. No i co? Wiemy coś? Jak się nazywa, gdzie mieszka? Przepytaliśmy jego kolegów, którzy wezwali karetkę i znaleźliśmy w jego komórce numery do mamy i taty, ale żadne z nich nie odbiera. Bez zgody rodziców nie możemy go przesłuchać. To nie będzie przesłuchanie. Ale jeżeli coś powie, nie będziemy mogli tego użyć. Wiesz co? Najważniejsze, żebyśmy schwytali tego skurwysyna, którym to zrobił. Hej. Jestem komisarz Agata Rychlik, komisariat policji na Gorczaku. Doktor chciałby się skontaktować z twoimi rodzicami. Mógłbyś nam w tym pomóc? Krzysiu, pogadasz ze mną chwilę? A może chociaż na mnie spojrzysz? Pić mi się chce. Jasne. Już ci niosę wodę. Właśnie na jego telefon dzwoniła jego siostra. Świetnie, jedź tam od razu. Ja tu zostanę i porozmawiaj z jego rodzicami na miejscu. Przywieź któryś z nich na komisariat albo tu. Nie wiem, jeszcze dam ci znać gdzie. Dobra.
Dobry. Dzielnicowy Andrzej Potoczny, komisariat na Gorczaku. Imieniny były. 2 dni temu. Mogłaś posprzątać. Kto ci pozwolił ruszać moją komórkę? No być samej i to odblokowanej. Otwieraj, Ziro! I się nie masz czytać SMS-ów! Jak ty, kurwa, mówisz do siostry, grzeczniej! Mąż w domu? Nie ma, po zakupy poszedł. 2 dni temu. Morda w kubę, pan policjant mnie pytał. Co się pani stało w oko? Ale tam po nocy, znaczy po ciemku i nadziałam się na szafę. Na pięść ojca się nadziała. Stłukła flaszkę. O Krzysia pani nie zapyta? Co mu się stało, że jest w szpitalu? Pewnie wpierdol dostał. On ciągle dostaje od kolegów. On taki mały, herlawy. Się bić nie umie ciota. O której wyjdzie ze szpitala? Krzysiu dzisiaj nie wróci do domu, zostanie na obserwacji. Aha, rozumiem. Pani się ubierze. Weźmie z sobą dowód osobisty. A po co? Pojedziemy na komisariat. Krzysiu nie został pobity, tylko wypadek miał. Żal mi było patrzeć na tę kobietę, na te dzieciaki, na to mieszkanie. Widać było, że nikt tam nie ma łatwo. Przez ostatnie 10 lat służby w innym miejscu po prostu zapomniałem, jak wygląda życie na Gorczaku. A życie na Gorczaku się nie zmieniło. Niestety. To miejsce było zawsze moje. Już od samego początku, od 30 lat, jak tutaj mieszkam, było zawsze moje. I wszyscy sąsiedzi to wiedzieli. Wszyscy sąsiedzi jak jeden to szanowali. Aż wprowadził się jeden taki, rozmawiałem z nim, owszem, karteczki za szczytem składałem, a on nic. Nic, zupełnie. Dopiero tak jakby krew w piach wszedł. Panie. Zero reakcji, proszę pana, zero reakcji. To nie jest pańskie miejsce, tylko wszystkich mieszkańców osiedla. Administracja wyraźnie to napisała, ale pan żeś się uparł. I dupę zawracasz. O, Potoczny, pan ma pilną sprawę do ciebie. O, idź, ja się panią zajmę. Proszę. Też sobie znalazłeś moment, pilna sprawa. Sorry, strasznie ciśnie. Czyli to pan, tak? Ja, a kto? I w dodatku wciąż w tej swojej sprawie. Muszę panu powiedzieć, że ma pan cierpliwość wędkarza. Na razie jeszcze mam, ale nie wiem jak długo. Jeżeli nie weźmiecie się za tą sprawę, to zobaczycie, ja przysięgam, sam się za to zabiorę. Rozumiem. I co? I ogrodzi pan miejsce parkingowe siatką i drutem kolczastym? Jeżeli trzeba będzie, to mur wybuduję i jeszcze wokół niego fosę wykopię. Wie pan? Panie Mieciu, niech pan trochę odpuści, co? Przecież jest wiele innych miejsc parkingowych. Nie interesują mnie, proszę pana, inne miejsca parkingowe, bo to jest moje miejsce i zawsze było moje i będzie moje miejsce. Pan Miecio ze swoim żelaznym uporem był jak ciężka jazda konna pod Grunwaldem. Po raz kolejny przyjąłem od niego zgłoszenie, chociaż było bezzasadne, ale jakoś nie miałem serca odsyłać go z kwitkiem, bo przecież każdy z nas ma jakieś swoje dziwaczne przyzwyczajenia. Czemu wy mi nie możecie powiedzieć, co się dzieje? Jaki wypadek mu miał Krzysio? Samochód go potrącił? Mogliście mnie od razu do szpitala zawieźć, nie na komisariat. Gdzie obecnie znajduje się pani mąż? Nie wiem, 2 dni temu wyszedł z kolegą. I pani to nie martwi, że do tej pory nie wrócił? A co, jak go pod kluczem trzymam albo jak psa na łańcuchu? Kiedy ostatni raz się z panią kontaktował? No dzisiaj. Dzwonił, że na obiad przyjdzie. Pani mąż często bije Krzysia? Jak zasłuży? A panią też bije, jak pani zasłuży? Mąż ma założoną niebieską kartę i poważny problem z alkoholem. Pracę stracił, nie mógł znaleźć innej. Więc musiał się jakoś wyżyć. A niebieską kartę to policja mówi, że coś tam założy. Ja wściekła byłam, to się zgodziłam. Ale to w złości było i w żartach. Zgłosiła pani, że mąż dobierał się do najstarszej córki. To też było na żarty? Wy mi zgienka zboczeńca nie zrobicie. Do innych dzieci też się dostawiał? O czym wy mówicie?
Pani syn został zgwałcony. Prawdopodobnie 2 dni temu, wtedy, kiedy pani mąż rzekomo wyszedł z kolegami. Co znaczy rzekomo? Czy pani mąż zgwałcił Krzysia? I czy pani ukrywa męża, dając mu alibi, że wyszedł z kolegą? Zadam ostatni raz pytanie. Gdzie jest pani mąż? Mąż pani Elżbiety, Eugeniusz, wyłączył komórkę. Można było założyć, że celowo, że uciekł i że się ukrywał. W tych okolicznościach automatycznie stał się naszym podejrzanym numer 1. Coś nowego? Dzieciak czuje się lepiej. Rozmawia z lekarzem, ale twierdzi, że nic nie pamięta. To szkoda. To się nazywa amnezja dysocjacyjna. Pod wpływem przeżytej traumy. Mój kumpel miał to samo po misji w Iraku. Czyli co? Nici z zeznań chłopaka. Wiesz co, jest szansa, żeby go odblokować hipnozą kliniczną, ale my nie mamy czasu. Próbki DNA tego chłopaka i jego ojca są już w laboratorium, ale będziemy musieli trochę poczekać. Wydrukowałem profile 7 podejrzanych pedofili z Gorczaka. Rok temu było ich 12. Wiem. 5 z nich osobiście posłałam do paki. Przepraszam cię, muszę odebrać. No co tam, w pracy jestem. Jak nic pilnego, to zadzwoń. Twój brat dorwał tego pedofila, co syna skrzywdził. Trzyma go u mnie w sklepie. Słucham? Przyjeżdżaj tu szybko, Andrzej. Zanim go zabiję, po prostu. Ja nie wiem, co jest grane. Wyszłam na chwilę po żarcie, oni się zamknęli, mnie wpuścić nie chcą. Mamo, to ja, otwórz. Długo tak czekasz? Pojebało cię? Pojebało! Zasłużył na mnie! Skąd wiesz, że on to zrobił? Nie zobaczył, spierdalał mało kapci, nie pogubił, więc wiadomo, że... Nie będzie tutaj żadnych samosądów, kurwa. Wymierzania sprawiedliwości gołymi rękami. Sądy do tego. Żyjesz? Żyjesz? Kto ci w ogóle o tym powiedział, że go szukamy? Który z komisariatu ci powiedział, co? Który? Na komisariacie ściany zawsze miały uszy. Podobno ten chłopak może pamięć odzyskać, to prawda? Skąd o tym wiesz? Znajoma pielęgniarka zadzwoniła. Ostrzec, że zboczeniec grasuje w okolicy. No to ostrzegłam ludzi, bo tak trzeba. Wynoś się stąd. Wynoście się stąd. Już! Ja krzywdy nie zrobiłem. Przysięgam. Na wszystko. Przysięgam. Możesz wstać? Powinienem wsadzić mojego brata za to pobicie. Ale nie mogłem. Matka nie dałaby mi żyć. Więc musiałem po raz kolejny kryć mu tyłek, a tego pobitego faceta jakoś przekonać, żeby sprawa nie wyszła na jaw. Nie ukrywam, że czułem się z tym jak szmata. Nie zgwałciłem syna, nie jestem zboczeńcem jakimś, ani pedałem. Ale syna pan bił? Czasami, kiedy się nie dało inaczej doprowadzić gnoja do pionu. Żonę do pionu też pan stawiał, co? Tylko kiedy prowokowała. Ale na dziewczynki nie podniosłem ręki. Nigdy w życiu. Jasne. Tylko się pan do nich dobierał. Co wy? Kurwa, ja nigdy... To Elka głupot jakiś psodnego opowiadała raz. Jak za mocno dostała. Zemsty. Gdzie pan był? Wczoraj i przedwczoraj. U kolegi. A ma imię i nazwisko jakieś? Robert Ulita. I to on pana tak urządził?
Potoczny, ktoś chce z tobą gadać. Otwórz. Matka głupoty pierdoli. Ojciec mnie nigdy nie tknął. Przywalił kilka razy, ale mnie nie dotykał jak jakiś zboczeniec. Matka cię przesłała? Gdyby mi kazała, to by mnie tu nie było. Jakby to była prawda. Ale to nie jest prawda. A jak nam ojca zamkniecie, to naślą na nas sąd rodzinny i kuratora. Będą straszyć, że dzieciaki pójdą do domu dziecka. Chodźmy stąd. Z doświadczenia niestety wiemy, że małoletnie ofiary przemocy, w tym także seksualnej, nieraz bronią swoich oprawców. Dlatego musiałem podejść do tego, co mówiła siostra tego chłopaka, niezwykle ostrożnie. Posłuchaj. Też mam córkę. Jest trochę młodsza od ciebie. No i co z tego? Nic, ale to jest bardzo trudna sytuacja. To, co spotkało twojego brata, to jest koszmar nie tylko dla niego, ale również dla ciebie i dla całej rodziny. My nie jesteśmy idealną rodziną. Ale jeżeli chodzi o kwestię... Posłuchaj. Jeżeli wasz ojciec was krzywdzi, a my go puścimy, to on nadal będzie to robił. Pan nic nie kuma. Gdyby starzy mieli robotę, to wszystko byłoby inaczej. Ojciec by nie pił, nie tyle co teraz przynajmniej. Gdyby mi, albo Krzyśkowi, albo komukolwiek coś takiego zrobił, to bym chciała, żeby zdechł w więzieniu. Rozumie to pan? Posłuchaj. Chcemy porozmawiać z kimś, kto dobrze zna Krzysia. Może ma jakichś dobrych kumpli, nie wiem, z podwórka, z klasy. Nie wiem w sumie. On się ostatnio z takim jednym trzyma. Ale to jakieś dziwne dla mnie takie. Z kim? Dlaczego dziwne? No bo typ jest od niego starszy i taki zupełnie inny. Wysoki, przystojny nawet. No ja nie wiem, może on się w Krzyśku zabujał i to on go... Znasz nazwisko tego chłopaka? Wiesz, gdzie mieszka? On do szkoły z Krzyśkiem chodzi. Piotrek ma na imię. A nazwisko Góral? Góralczyk? Jakoś tak. To jak? Puścicie ojca? Czy jak będzie? Ta dziewczyna przyszła nie tyle bronić ojca, co rodziny. Ale ciągle było zbyt wiele wątpliwości, abyśmy mogli tak go po prostu puścić. Postanowiliśmy też przyjrzeć się znajomości Krzysia z tym chłopakiem, o którym powiedziała jego siostra. Piotrek! Policja po ciebie! Nie po, tylko do Piotra. Miałby. A jak cię zmalował? Wpinę go. Cześć. Chodzi o twojego kolegę Krzyśka. Miał wypadek. Ty, Krzysiec, ty małce się za tobą pląta? Ale co on ma do tego? Przyjaźnią się chłopcy. Wiem, że jest w szpitalu od jego siostry. Byłeś u niego? No chciałem, ale nie pozwolili mi, bo nie jestem z rodziny. A wiesz, co się stało? Wiem, że ma amnezję. W sensie, że nic nie pamięta. A ty coś wiesz? Podobno się przyjaźniliście, tak twierdzi siostra Krzyśka. Gitary tylko zawracacie, co? No, ja nic nie wiem, ale... Ale co? No bo on się do mnie przyczepił. Potem jak go w szkole wybroniłem przed takimi, co mu pod górkę robili. No, gacie mu zdejmowali, ze zdjęcia robili. Takie tam. Jakie takie tam? No takie różne. I tak trochę się skumplowaliśmy. A wiesz, co to za chłopcy? Znasz ich? No trochę. Co to znaczy trochę? Nasz krąg podejrzanych się poszerzył. Oprawcą Krzysia nie tylko mógł być rówieśnik, ale również rówieśnicy. I tu wcale nie musiało chodzić o kontakty seksualne, tylko o okazanie dominacji i poniżenie ofiary. Trop prowadził do szkoły chłopaka, a ta przemoc mogła trwać od dłuższego czasu. Ale co? Halo? Halo, gdzie? Skąd pan dzwoni?
Jeszcze raz, proszę to powtórzyć. Dobra. Ten chory pojeb chce mnie zabić. Dobra, przyjęte. Potoczny. Drugi raz nie dam się wrobić. Ale to poważne. Usiłowanie zabójstwa. Pojedziesz tam? Jak mnie robisz w chuja, to pożałujesz. No jestem. Co? W samochodzie? A jaki kolor? Widzę, tak. Już idę. Chwila, już otwieram. Moment. Spokojnie. Dobry. Nareszcie. Od tyłu mnie dziad zaszedł. Jak zakupy pakowałem i wepchnął do środka. Kto? Kto to był? Sąsiad z bloku obok, po głosie poznałem. Od pół roku dym robi, że na jego miejscu parkuje. Co? Ziarno mi wysypał na dach, żeby gołębie obstrzały. Maskę trzeba będzie malować. Dach. On mi za to kurwa zapłaci. Spokojnie. Wie pan co, ja chyba znam sprawę. I lepiej, żebym to ja z nim porozmawiał. Nie? Bez tego klucza. Wstydu pan nie masz? Emeryta do kacetu prowadzisz? Jak tak można? I jeszcze na oczach sąsiadów. Proszę pana, zamknął pan człowieka w bagażniku auta wbrew jego woli. A na to jest paragraf. Na złodziejstwo też jest paragraf. On mi ukradł moje miejsce parkingowe. Poza tym dopuścił się pan aktu wandalizmu, zniszczył mu pan samochód. Ja mu wcale nie zniszczyłem karoserii, bo to gołębie. Gołębie? Gołębie. Panie Mieczysławie, na litość. To pan wysypał to ziarno na jego auto. A skąd pan to wie? Ma pan dowody? Ma pan odciski palców? A może dowody rzeczowe? Niech pan mnie puści, ja muszę tam wejść, to jest mój dom, proszę pana! Sieknica przedała. A taka policja, ta odważna, aresztują emeryta rencistę. Ciekawe na jakiej podstawie. Przepraszam, a pani kim jest? Adwokatem? Żoną, a pół życia spędziłam w kancelarii. Pracowałam jako sekretarka, więc wiem, o co chodzi w tych sprawach. Proszę pani, pani mąż dopuścił się zniszczenia mienia i przetrzymania człowieka wbrew jego woli w bagażniku auta. Więc skoro pani zna się na tych sprawach, to wie pani, że to jest poważna rzecz. Mietek, czyś ty na łeb upadł? Czyś ty zupełnie zwariował? To oni mnie do tego doprowadzili. Oni i administracja. W mojej sprawie nawet palcem nie kiwnęli. I dlatego musiałem wziąć sprawy w swoje ręce. Chodziło o to miejsce parkingowe? O moje miejsce, to mam od 30 lat. A ten gnój, ten sąsiad... Zamknij się, już nic więcej nie mów. A czy nie możecie zrobić nakaz, żeby go doprowadzić do lekarza psychiatry? To jest wariat. O tym to już zdecyduje prokurator. Jadzia, co ty? Ani słowa więcej. Pani Jadzie poprawiła mi humor. Ale zaraz potem zadzwonił mój brat. Podsłuchał Ryśka, tego absztyfikanta naszej matki, jak umawia się z kimś w parku. Rzucił, że jestem psem, więc mogę trochę powęszyć i może rozkminię, jak pozbyć się Ryśka. A jeżeli nie, to on to zrobi. Tak jak zrobił to wcześniej z Gienkiem. O robocie Potoczny coś mówił? Próbowałem ciągnąć go za język, ale powiedział tylko, że na komisariacie zapierdol. Gówno mnie obchodzi komisariat. Ty masz się wywiedzieć, czy nawija, za co go wyjebali z kryminalnych. Skarży? Żeśmy go wyjebali na minę? Ja się dopiero wprowadziłem, przecież nie będzie się zwierzał od razu, jak nas powiedzieć. Ale ty tam kurwa nie na wakacjach jesteś. Ty masz działać. Bo inaczej wracasz do pierdla. Dajcie mi więcej czasu.
Nie ma czasu, Rysiu. Nie ma. Musimy wypierdolić Potocznego z policji raz na zawsze. Rozumiesz? Póki nosi mundur, może nam narobić smrodu. Masz tydzień, góra 2. Potem wracasz kiwać. Piśniesz słówko i dostaniesz w mordę. Łapiesz? Na pewno? Co to jest? To znajomy, kolega. Znajomy. Mój też. Były pies. No, jaki ten świat jest mały. Tak żeśmy sobie pogadali o rybach. O rybach, kurwa. Wszystko słyszałem. Więc robimy tak. Jeszcze dziś się spakujesz. I znikniesz stąd. Łapiesz? Ale ja przecież... Czy mój brat też ma ci to wytłumaczyć? Jak twoja matka się dowie, że się wyprowadzam, to mam przerąbane. Ona się zaangażowała. Moja matka się nie dowie, bo znikniesz bez pożegnania. Rozumiesz? Zawsze chciałem to zrobić. Pani dyrektor ze szkoły Krzysia. Aspirant Andrzej Potoczny, dzielnicowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomyślałam, że będzie nam tutaj lepiej porozmawiać niż w szkole. No słusznie. No właśnie przyniosłam tę listę, o którą pani prosiła. Są tu nazwiska wszystkich chłopców, którzy rzekomo gnębili Krzysia. Ale moim zdaniem gwałt to niemożliwe. W naszej szkole czasami jest jakaś przemoc, tak jak wszędzie. Ale żeby coś takiego... A słyszała pani o przypadku w Szczecinie? 14-latek zgwałcił 12-latka i nagrał to na komórkę. A potem sprzedawał ten film w szkole za 10 zł. Nie wierzę. To proszę poczytać sobie w internecie. Pisali o tym 2 lata temu. A co stało się z tym chłopcem? Popełnił samobójstwo. Boże. Pani dyrektor, czy w ostatnich kilku dniach wydarzyło się coś nietypowego, coś, co mogłoby zwrócić pani uwagę? Nie. To znaczy tak. Piotrek przestał przychodzić do szkoły. To najbliższy kolega Krzysia. Ale to zrozumiałe. Pewnie czuwa przy nim w szpitalu. Przyjaźnił się, prawda? Tak. Piotrek nie pozwoliłby skrzywdzić Krzysia. Dlatego to, co państwo sugerują... My niczego nie sugerujemy. My tylko zbieramy tropy w sprawie. Siostra Krzysia. Odbiorę. Dobrze, Mariola była przestraszona. przejdźmy dalej. Dzwoniła, bo akurat coś się wydarzyło w szpitalu z jej bratem. Była tak zdenerwowana, że trudno ją było zrozumieć. Pojechaliśmy tam natychmiast. No to tak. Był tutaj Piotrek. I pytał, czy to prawda, że Krzysiek nic nie pamięta, że ma amnezję. Bo chciał z nim pogadać, ale lekarz zabronił. Bo za dużo osób to za dużo bodźców. Ale ich nie posłuchałam i wpuściłam go na salę. I wtedy się zaczęło. Co się zaczęło? Krzysiek oszalał. Krzyczał, rzucał w Piotrka, czym miał pod ręką. Wreszcie rzucił się na niego z pięściami. Dla swojego przyjaciela. No właśnie. Mega dziwne. Dlatego zadzwoniłam. A co potem się stało? Jak Piotrek zareagował? Przestraszył się i spierdolił. Pobiegłam za nim, ale nie chciał ze mną gadać. Ja już nie wiem. Ja już nic z tego nie rozumiem. Ja bym chciała, żeby mojemu bratu się polepszyło. A ten chuj, co mu to zrobił, niech zdechnie.
Dzień dobry. Znowu wy. Piotrek jest? Nie, jeszcze nie wróci. To bierz komórę i dzwoń do syna. Dzwoniłem przed chwilą, ale nie odbiera. Wiesz, macie, sami sobie zadzwońcie. Chcielibyśmy obejrzeć jego pokój. No właśnie. Mhm. W ogóle, co się dzieje? Właśnie staramy się to ustalić. No może nie jestem idealnym ojcem, ale on też potrafi dać do wiwatu. No, mam tylko jego. Żona 5 lat temu się wyniosła. Jakby mu się coś stało, to ja nie wiem. Rzeczywiście nie odbiera. Sporo tego. Syn się odurza? No to co? Klej. A skąd wiecie, że wącha? No, w ogóle jak mi zaraz nie powiecie, co tu się kurwa w ogóle dzieje, to wyjazd mi stąd. Wyjazd mi stąd, bo tracę cierpliwość. Jak syn zadzwoni albo wróci do domu, pan się odezwie. Dobra? Dla jego dobra. Do widzenia. Do widzenia. Nie było wątpliwości, że Piotrek miał problemy. Prawdopodobnie także z sobą. Coś go łączyło z Krzyśkiem i to było coś więcej niż tylko agresywni ojcowie. Podejrzewaliśmy, że to była również wspólna trauma. Przeglądałeś listę podejrzanych o pedofilię? Tę, którą sam wydrukowałeś? Tak, i co? A zauważyłeś na niej ojca Piotrka? Przegapiliśmy to, kurwa. Ja pierdolę. To jest zdjęcie sprzed 20 lat. Zmienił nazwisko, bo miał przesrane. Kilka razy dostał oklep. Grozili mu śmiercią. Zmienił adres i nazwisko. Był podejrzany o molestowanie 14-latki, więc mógł także skrzywdzić Krzysia. A ponieważ chłopcy przyjaźnili się, niewykluczone, że Krzysiek odwiedzał Piotra. Trzeba to ustalić. Piotrek bronił go przed kumplami ze szkoły, ale nie obronił przed własnym ojcem. To by tłumaczyło zachowanie chłopca przy ojcu i atak Krzysia w szpitalu. Piotrek wie, że jego ojciec jest potworem, ale Ale to wciąż jego ojciec. Jaki by nie był. Jedziemy. Wszystko wskazywało na to, że mieliśmy punkt zwrotny w sprawie. Pozostawało tylko zatrzymać podejrzanego i go docisnąć. Byłem pewien, że jesteśmy już blisko końca całej tej sprawy. Stój, mówię! Lewa! O, łapa. Łap. Co robicie? Kurwa! Patrz, co robi. To boli! A, boli? Jeszcze bardziej cię zaboli. Piotrek w domu? W dupie! I okej, jak chcesz. Dawaj klucze, sami sprawdzimy. Przeszukaj go. Zostawcie mnie. Kurwa! Zostawcie mnie, psy jebane. Lećcie ratować mojego syna. Ratować? Kurwa! Piotrek nie wrócił do domu? Wrócił. Zaraz po tym, jak przyszliście. Wyglądał strasznie. Powiedział, że odchodzi. Że go w życiu nie zobaczę. Zabrał parę rzeczy. Chciałem go zatrzymać. Wyzwałem go. Uderzyłem. Kurwa. Gdzie on teraz jest? Powiedział, że się przez to zabije. Ratujcie go! Człowiek? Kurwa! Skup się i powiedz, gdzie on teraz jest. Stare magazyny tam.
Tam, gdzie chodził z tym kolegą. Co ja zrobiłem? Pakuj. Jedziemy. Ojciec Piotrka w końcu wydusił z siebie, gdzie były te pustostany. Poprosiliśmy też techników, aby na CITO sprawdzili logowanie się komórki chłopaka. Wiedzieliśmy, że jeśli te samobójcze groźby są prawdziwe, to nie mamy wiele czasu. Ja miałem cię chronić, a zamiast tego ja nie wiem dlaczego. Przepraszam, Krzysiu. Nie rób tego! Pogadajmy spokojnie. Nie podchodź bliżej! Wiemy wszystko. To nie jest twoja wina. To twój ojciec skrzywdził Krzyśka. Tu nie chodzi o mojego ojca! Nie możesz brać na siebie tego, co on zrobił. To nie mój ojciec! Pogadajmy spokojnie. Kurwa, ty nic nie rozumiesz! Piotrek, posłuchaj! To ja mu to zrobiłem! Byliśmy sami w domu. I nadawaliśmy się kleju. Krzysiu, on ze mnie żartował i we mnie coś wstąpiło. Tak jak mojego ojca czasami. Ja ściągnąłem mu spodnie i zrobiłem mu to samo, co mi zrobił ojciec kiedy. Ja nie mogę żyć, rozumiesz? Nie umiem. Już dobrze. Wszystko będzie dobrze, stary. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. 00 do 05. Wiele w życiu widziałem i mało co mnie rusza. Ale to było straszne. Ofiara stała się katem. Bo taka krzywda, jaka spotka Piotrka, jest niewymazywalna i musi znaleźć swoje ujście. I znalazła. Najgorsze z możliwych. Dostałam informację, że kurator będzie ich jeszcze obserwował przez 3 miesiące, tak na wszelki wypadek. A ty co? Jedziesz do fabryki, czy już do domu? Nie, jeszcze mam jedną sprawę do załatwienia. Krzysiek nie był tu jedyną ofiarą. Piotrek był winien przestępstwa i to było bezsporne, ale było mi go żal, tak po prostu, bo przemoc rodzi przemoc. Zaklęty krąg, z którego niektórzy nie mają szans się wyrwać bez odpowiedniego wsparcia. Dasz nam chwilę? Powinienem umrzeć. Nie tobie to oceniać. Musisz walczyć. Piotrek. Słyszysz? Potrzymają cię przez miesiąc na obserwacji psychiatrycznej. W razie gdybyś podjął kolejne próby samobójcze. Potem możesz już... Potem co? O co mam walczyć? O siebie. O siebie masz walczyć. Da się z tego wyjść, Piotrek. Pod jednym warunkiem. Że będziesz żył. Cześć. Jest coś do jedzenia?
Co się stało? Jak mogłeś mi to zrobić? Co? Języka w gębie zapomniałeś? Zrobiłem to, co było konieczne. No był pierwszy mężczyzna od śmierci waszego ojca, do którego coś poczułam. Czy ty to w ogóle rozumiesz? Zniszczyłeś moje szczęście! Od samego początku cię oszukiwał. Nie był ciebie wart. Widzisz tego faceta z Ryśkiem? To gliniarz z mojego byłego wydziału. A widzisz go tu na zdjęciu? Razem ze mną? On i 2 innych oficerów brali łapówki od gangusów. Próbowałem to udowodnić, ale byli sprytniejsi. Spreparowali dowody, że pobiłem faceta na przesłuchaniu. A tak naprawdę skatowali go i ledwo wyżył. Zdegradowali mnie. I dali wilczy bilet. Rysiek? Co on ma z tym wspólnego? Rysiek miał mnie mieć na oku i pilnować, czy nie szukam zemsty. To znaczy, że tu chodziło tylko o ciebie? Niestety tak. Dobra, co mam robić? Przede wszystkim odsuń tych wszystkich ludzi. Nie wiem, jaką napastnicy mają broń, jaki mają zasięg. Tam są moi kumple, moja dziewczyna! Nawet co, kurwa? Rafał, ale ty tutaj dowodzisz. Teraz do cholery jasnej, nie góra. Dzieciaki tam umierają. Wiem, kurwa! Dzielnicowa? Postarało ją? Co ona tam robi? Kto jej tam kazał iść? Policja! Hej, ogarnij! On jest tam na sali!